Cześć, jesteśmy Asia i Przemek, witamy Cię w Kępie Marzeń. Jakiś czas temu kupiliśmy działkę na Sycylii na zboczu góry z budynkiem gospodarczym zwanym Magazino, który będziemy remontować, oraz przepięknym widokiem na morze. Zapraszamy Cię do śledzenia naszej włoskiej przygody. Nie było nas trochę czasu, miesiąc gdzieś, no prawie miesiąc od ostatniego filmu dotyczącego Sycylii, no ale sporo się działo, naprawdę bardzo wiele rzeczy, wiele spotkań i wiele prac różnych tutaj wykonywaliśmy. Tak, to spokojnie można powiedzieć, że ten ostatni miesiąc minął nam pod znakiem spotkań i załatwiania różnych spraw. Jak wiecie, nie wszystko da się nagrywać, a czasem to dzieje się w takim tempie, że nawet nie ma kiedy chwycić kamery. Poza tym szanujemy prywatność osób, z którymi się spotykamy, więc ostatnie tygodnie to była kwestia właśnie dotycząca tej naszej rozbudowy, przebudowy domku, o czym dzisiaj, opowiemy. Z racji tego, że mamy kawałek pola, to trzeba o nie porządnie zadbać właśnie przed zbiorami oliwek, które dopiero na jesień, ale już teraz trzeba dbać o to, żeby tutaj ziemia była przygotowana do tych zbiorów. To było kolejne spotkanie. Kolejna sprawa to nasze drzewka cytrusowe. I jak któryś z widzów nam dobrze zwrócił uwagę, drzewka cytrusowe jednak wymagają więcej pielęgnacji niż by się wydawało i w czasie tej najsuchszej części roku, czyli w lato, potrzebują nawadniania. No i w związku z tym też musimy zadbać o to. Tak. Ale generalnie najpierw może zacznijmy od tego, żeby to usystematyzować trochę. Co robiliśmy przez ten miesiąc, Asia już tutaj Wam zasugerowała pewne spotkania, to ja tak usystematyzuję troszeczkę i powiem, że przede wszystkim pomagaliśmy Sarze i Luce w budowaniu tarasu, takiego podestu pod ich namiot, który sobie właśnie też postawili u siebie na działce. Technicznie, technologicznie ten taras nie był zgodnie ze sztuką stolarską, natomiast Luka tak zdecydował, że chce po prostu jak najszybciej go postawić ze względu na to, że to jest taras tymczasowy na rok, maksymalnie 2 lata, więc nie zastanawialiśmy się tutaj mocno nad technologią i właściwą pracą przy wykonywaniu tego tarasu. Szczególnie z zabezpieczeniem go przed warunkami atmosferycznymi. Tak, w ogóle nie było zabezpieczone, wkopane w ziemię, ale myślę, że rok, 2 spokojnie to drewno wytrzyma, bo to drewno iglaste, więc żywiczne, więc żywica też przez rok, 2 wytrzyma. No i to nam zajęło też sporo czasu. Co jeszcze robiliśmy? Byliśmy u naszych znajomych, w sensie na przykład u Moniki i u niej, a to coś podkosiliśmy, tak, a to coś przycięliśmy. Dzisiaj fajny dzień, bo w ramach pomocy sąsiedzkiej przyjechałem do naszej przyjaciółki Moniki podkosić trochę trawy, żeby przygotować do capowania, a teraz Monika przed chwilą pokazała nam i dzięki temu też uczymy się, jak przycinać drzewka owocowe. Zobaczcie, tutaj piękne są pomarańcze, z tyłu za Asią cytryny i pokazuje nam, jakie rzeczy można wycinać. Tu jest właśnie taki jeden wilk tak zwany,
i te wilki, które rosną w górę, po prostu się przycina, więc to przycinamy troszeczkę. Jak widzicie, te wilki są czasem grubsze, czasem są trochę cieńsze. Są to właśnie takie odrosty, które idą w górę w drzewkach owocowych, jakim jest chociażby pomarańcza. No to przetniemy tego wilka i później jedziemy dalej. Tutaj jeszcze na tej pomarańczy widać właśnie 3 stadia, to znaczy są kwiatuszki, które pięknie pachną, tak delikatnie naprawdę pomarańczowo. Są już niektóre przekwitnięte. Zobaczcie, tu są już zawiązki małych pomarańczy, a tam jeszcze widać całe dojrzałe pomarańcze, które dzisiaj zerwiemy i jeszcze z nich soczek wyciśniemy. Także naprawdę niezwykłe są te drzewa cytrusowe, bo mają wszystkie stadia w jednym czasie mogą być. No ale pięknie pachną też, nie? Także jeszcze końcówka pomarańczy, a tu cytrynka. A tu też cytryny mają swoje kwiaty. Cytryny też ładnie pachną. Naprawdę, powiem wam, że wcześniej jak byliśmy z 2 tygodnie temu, to był taki po prostu... Całe były pomarańcze oblepione białymi kwiatami, No. a cytryny znowu mają takie bardziej różowe kwiatuszki. Ale pięknie pachniało wtedy właśnie. No. Już kończymy pracę. Monika naprawdę ma niezwykły ten gaj cytrusowy, no klimacik jest piękny, natomiast też musicie wiedzieć, że żeby taki był, trzeba dużo pracy wykonać i my się bardzo cieszymy, że Monika dzieli się tymi wszystkimi radami z nami i może za parę lat nasze cytrusy też będą takie duże. No, a tutaj zobaczcie, Mandarynka. cały wielki krzak jeszcze oblepiany mandaryn. Właśnie testuję sobie teraz, powiem wam, jak to pachnie, jak się obiera świeżo zerwaną pomarańczę czy mandarynkę. Bez porównania z tym, co jest w sklepie. W sklepach, nie? To po prostu tak cytrusowo pachnie i no tutaj na tej Sycylii, tu u Moniki, te wszystkie odmiany są naprawdę słodziutkie. Byliśmy u kolejnych znajomych, dużo świętowaliśmy. Były imprezy, dokładnie. Tak, zwiedzaliśmy trochę tutaj najbliższe okolice. Kupiłem sobie gitarkę i... Przemku, a powiedz nam, dlaczego jesteśmy dzisiaj w sklepie muzycznym na Sycylii? Ponieważ chcę kupić gitarę ze względu na to, że nie chcę przewozić z Polski, żeby mieć tutaj jedną gitarę na działce. A brzmi dobrze, także myślę, że Fenderek, sprawdzona firma, także, a cena nie jest wcale jakoś wysoka, 130 €, także około 600, to nie jest naprawdę wysoka cena, jak za taką jakość gitary. No i pomimo tego, że człowiek ma sentyment do nazwy, do firmy Fender, to powiem wam szczerze, że tu jest taka gitarka Chord i to brzmienie trochę lepsze. No to są budżetowe gitary, więc też nie ma co się spodziewać, ale tak, tutaj jest gryf z mahoniu i spód, tutaj jest z jodły. Ale powiem wam szczerze, że brzmienie o wiele fajniejsze, taka bardziej dźwięczna jest i gryf jest bardziej miękki do łapania durowych chwytów. Bierzemy to. Na jednej z imprez była możliwość wykorzystania. Pozdrawiamy. Wiecie kogo? Nie możemy powiedzieć, bo szanujemy prywatność. No i tak naprawdę te spotkania też nam dużo czasu z ludźmi zajęły, bo słuchajcie, dla nas właśnie obecnie najważniejsze są relacje międzyludzkie, czyli
tutaj budujemy sobie taką bardzo fajną społeczność. W sumie międzynarodową. Jest parę osób z Polski, ale też i są osoby z Peru, z Estonii, tak naprawdę z Florydy, ze Stanów Zjednoczonych, Włosi. Dzisiaj znowu jesteśmy w barze Porto Marina z całą fajną ekipą. Sara z Lucze, Natalia, Julio, mama też Sary, także jemy sobie przepyszną granitkę. Najlepsza tutaj, jeżeli chodzi o pobliskie restauracje. No i oczywiście carpaccio. Także siedzimy, niedziela, 10 godzina, zaczynamy miło dzień. I bardzo nam odpowiada to, że na tej Sycylii właśnie poznajemy nowych ludzi, jednoczymy się. To jest naprawdę super. Dzisiaj jesteśmy na wieczorze imieninowym Giovanny, Asi, w restauracji z przyjaciółmi. I zobaczcie, nie wiem czy słyszycie, bo to ciężko cokolwiek słyszeć, ale to jest fajne właśnie, że we Włoszech cała rodzina, cała familia się spotyka, to jest super. Fajny klimat. Mieliśmy też spotkanie z naszymi rodakami, którzy też kupili tutaj niedaleko dom. W międzyczasie sporo też kolejnych osób się do nas odzywało, która albo już kupiła, albo jest na etapie kupowania nieruchomości w tej części. Także wbrew pozorom naprawdę w tej okolicy bardzo dużo się dzieje i tak naprawdę codziennie mamy jakieś spotkanie. Tak naprawdę te tereny tutaj w tym miejscu, gdzie my obecnie mamy tą działkę, to są tereny wiejskie. No i dla nas to jest akurat w porządku, ale bardzo blisko są ładne, kameralne miasteczka i dużo osób właśnie szuka tutaj ciszy i spokoju i też cieszymy się, że właśnie tacy ludzie tu docierają, którzy cenią sobie właśnie podobne wartości jak my, podobnie postrzegają życie, świat dzisiejszy. No i naprawdę tworzy się bardzo fajna społeczność i wszyscy razem zaczynamy sobie tutaj bardzo mocno pomagać. Także to dla nas było najważniejsze przez ten ostatni miesiąc, gdzie nas nie było, czyli budowanie relacji. Ale praca też. Pracowaliśmy, bo my tutaj tą działkę, ten nasz domek, tą Sycylię traktujemy już w tym momencie jak nasz drugi dom, a nie tylko wakacje, więc też i praca. A jakie mamy, kochanie, plany? Opowiadaj, bo to przede wszystkim dziewanny projekt. I tak i nie, dlatego że oczywiście zaraz po zakupie wymyśliłam sobie jakiś projekt. Początkowo myśleliśmy, że będzie to domek piętrowy, że pójdziemy w górę, no ale po różnych tutaj przemyśleniach, także po oględzinach naszych fundamentów, bo przy okazji tutaj postoju dwóch maszyn takich do robót drogowych panowie odkopali nam kawałek fundamentów. No i stwierdziliśmy jednak, że chyba lepiej jednak będzie pójść w bok i też oczywiście już zaprojektowałam sobie tą wersję tylko wydłużenia budynku. I już byliśmy przekonani, że taki będzie układ, będzie tylko przechodnia łazienka, będzie sypialnia. Po czym mieliśmy spotkanie z panem geometrą, czyli takim tutaj inżynierem, który odpowiada za pozyskiwanie pozwoleń, projekty, kosztorysy, no, te wszystkie kwestie związane z budową, które zorganizował nam Luka, którego serdecznie pozdrawiamy, ponieważ w momencie, kiedy my nagrywamy ten film, Luka jest po bardzo poważnej operacji związanej z jego chorobą. Także w międzyczasie też bardzo mocno przeżywaliśmy. Tak, i trzymaliśmy kciuki. I nawet teraz się wzruszam. Tak. Naprawdę ciężki okres u nich, ale są silni. Operacja poszła pozytywnie. Tak, już wiemy dzisiaj, tak, że Luka już wstaje. Lekarze powiedzieli, że wszystko poszło tak jak trzeba. No teraz jest oczywiście ten okres rekonwalescencji, ponieważ była to praca przy rdzeniu kręgowym, na kręgosłupie. On ten płyn wyciekał. Także no, bardzo poważna, z możliwościami wielu komplikacji, ale jak na dzień dzisiejszy wszystko jest ok. Więc dzięki Luce i Sarze mieliśmy spotkanie z panem
panem geometrą i uświadomił nas w jednej kwestii, że według włoskich przepisów nie możemy mieć łazienki przechodniej, bo włoskie przepisy przewidują coś, co nazywa się antybanio. Tak. W związku z czym musieliśmy na szybko, ja przede wszystkim w głowie swojej mentalnie, dokonać zmian projektowych. Naniosłem go na projekt i jak często powtarzamy, coś, co na początku wydaje nam się wadą, finalnie może okazać się zaletą, więc hasło, które nam przyświeca dla nas, to nawet lepiej. Powiem wam taką śmieszną anegdotę i naprawdę uważajcie, czego sobie życzycie, bo naprawdę życie po raz kolejny nam pokazuje, że dokładnie dostajesz to, o co prosisz. Życie ci daje to, czego potrzebujesz, a nie to, czego chcesz. Tak, ale jak się o czymś myśli, to naprawdę życie ci to daje. Przy poprzednim projekcie tego naszego domku zastanawiałam się, kurde, no chciałabym mieć taki śródziemnomorski łuk w tym domu, no ale nie mam gdzie go za bardzo wstawić, bo tutaj te drzwi przechodnie, no nie będę tych drzwi robiła łukowych, bo wiecie, to drogo, no drzwi na zamówienie, no bez sensu. To może w sypialni gdzieś ten łuk zrobić, nie wiem, może na ścianie, może gdzieś. No nic mi nie przychodziło takiego sensownego do głowy, gdzie ten łuk mogę sobie taki wstawić w tym domku, po czym właśnie przychodzi pan geometra i mówi, że sorry, ale musi być korytarz, bo takie są przepisy. No i tym samym stwierdziliśmy, czyli wyjście z naszego salonu do korytarza będzie właśnie takim łukiem. Także naprawdę trzeba uważać, co sobie człowiek życzy, bo tak się składa, że to dostaje. I mówię, po początkowych naszych złościach, że no ale to stracimy miejsce w łazience, będziemy musieli wydłużyć jeszcze ten budynek o 1 metr, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Na końcu jednak stwierdziliśmy, będzie korytarz, to możemy będziemy mieć jeszcze więcej miejsca do przechowywania. To powiedz w takim razie, o ile chcemy rozbudowywać i co będzie w ogóle w tym budynku? Ostatecznie jeszcze zobaczymy, co nam pan nasz geometra tutaj zaproponuje, bo my mamy swój projekt przygotowany. Rozbudowujemy nasz magazino o mniej więcej 25-26 metrów kwadratowych. W tym będzie się zawierać korytarz, który będzie wychodził właśnie z tej naszej części dziennej, będzie prowadził do łazienki, a także do sypialni. Także nasz domek będzie bardzo prosty, czyli salon z kuchnią jako jedno pomieszczenie, korytarz, łazienka, sypialnia, koniec. Dodaj też, że tą część zostawiamy tutaj jako magazyn, żeby po prostu nie ponosić dodatkowych kosztów i opłat przemiany tego magazynu na mieszkalny, a ta druga część? Ta druga część też jakby za radą geometry, on nam doradził, że to już jest tylko różnica jakichś kilkuset euro i będziemy to budować już jako część mieszkalną. Co podniesie znacznie później wartość tego. Naszej nieruchomości, gdybyśmy kiedyś chcieli bądź byli zmuszeni ją sprzedać. Po spotkaniu z panem geometrą przysłał nam on wycenę swoich usług. Przeżyliśmy mały wstępny szok, ale tak to jest. Tutaj usługi specjalistów, inżynierów trochę kosztują i nawet jakieś malutkie zmiany w projekcie, kiedy musicie iść do urzędu, to wszystko w setkach euro kosztuje. Więc przełknęliśmy tę gorzką pigułę. Generalnie, jeżeli chodzi o cenę, nie chcemy wam podawać, słuchajcie, tej kwoty, jaka nam konkretnie wyszła, ze względu na to, że nagrywamy to teraz w 2025. Ktoś może za rok ten filmik obejrzy, ceny się zmienią, sytuacja tutaj na Sycylii się zmieni, bo coraz więcej osób z zagranicy kupuje tutaj nieruchomości. Możemy wam tylko powiedzieć, że nie są to tanie rzeczy i kosztuje to kilka tysięcy euro, same dokumenty. Poza tym cena także zależy tak naprawdę od ilości czynności, które musi wykonać ten geometra, jak duży projekt musi, bo to on projektuje także, liczy konstrukcję, robi wycenę, taki kosztorys, więc myślę, że te kwestie są po prostu indywidualnie uzależnione od tego, czy budujecie wielką willę, czy taki mały budynek mieszkalny jak nasz. Natomiast w tej cenie także na przykład jest wizyta geologa i jego
opinia, dlatego że we Włoszech także niezbędna jest wizyta geologa. No, w naszym przypadku bardzo się z tego cieszymy, dlatego że jak wiecie, no, mamy niełatwą działkę i tutaj przedłużając ten budynek o tych 6 metrów będziemy musieli postawić za domem przedłużenie takiej ścianki oporowej. Najpierw przekopać z 1,5 m jednego tarasu i dopiero postawić ściankę oporową. Także trochę prac ziemnych będzie i myślę, że te prace ziemne pochłoną bardzo dużo pieniędzy. Jeśli chodzi o jakieś ramy czasowe, to dajemy sobie tutaj dużo czasu. To przepracowaliśmy. Generalnie Asia jest raczej z tych bardziej niecierpliwych. Lubi, jak się coś szybko buduje, szybko stawia. W ogóle Asia lubi, jak się coś buduje. Natomiast wiecie, nie po to kupowaliśmy tutaj tą działkę na Sycylii i robimy sobie 4 miesiące czasu jakby odetchnienia, zmiany klimatu od tego, czym się zajmujemy w Polsce. Nie po to, żeby teraz wracać do Polski i mieć znowu ciśnienie, żeby ciężko pracować na to, żeby tutaj stawiać ten dom. Będziemy stawiać ten domek i rozbudowywać bez kredytu, tak sobie postanowiliśmy. I ramy czasowe, jakie sobie określamy, to nie jest na przykład 2 lata, choć się może wydawać, że w 2 lata 25-6 metrów to nie jest tak naprawdę dużo. Natomiast będziemy to po prostu robić krok po kroku, małymi łyżeczkami. No, taki maksymalny czas, jaki sobie dajemy, to do mojej 50. Ja mam 45 lat, żeby w przeciągu 5 lat wybudować ten domek, rozbudować ten domek i go wykończyć. Zakorzeniliśmy się tutaj, podoba nam się tutaj przede wszystkim ze względu na ludzi, których poznaliśmy. Oczywiście widok z tej działki jest ciągle zapierający dech w piersiach. No i chcemy spełnić to nasze włoskie marzenie o domku z kamieniem również wykończonym na Sycylii, ale właśnie odnośnie wykończenia zewnętrznej elewacji. Tak, no dom będzie murowany prawdopodobnie z pustaka, natomiast od początku moim ogromnym marzeniem było to, żeby mieć najlepiej taki stary, kamienny domek z kamienia, natomiast wyleczyłam się już z tego, bo wiem, ile te domki albo ruiny wymagają pracy. Nie ma tego złego. Dla mnie to nawet lepiej, jak pamiętacie. Przepraszam, że ci wejdę znowu w zdanie, ale okazuje się często, że te domki po prostu czasem trzeba zburzyć, tak. Nie? A jak nie burzymy, to po prostu wypełnianie tych wszystkich otworów między kamieniami ręcznie, to bardzo się cieszymy, że kupiliśmy ten domek wybudowany prawie z 30-centymetrowych pustaków, także okazało się, że to nawet lepiej. Oczywiście będziemy chcieli mieć kamień na elewacji. Jeśli chodzi o dach, no to tylko i wyłącznie prawdziwa ceramiczna dachówka, pomimo tego, że tania nie jest. Czy z odzysku, czy nie, tego nie wiemy. To pewnie wyjdzie dopiero w praniu. Natomiast kolejną też rzeczą, o której chciałam powiedzieć, jak na razie pan geometra nas pozytywnie zaskoczył, bo podczas rozmowy powiedział, że jeżeli dojdziemy już do tego punktu uzgodnienia projektu, ostatecznie zdecydujemy, że tak to ma wyglądać, to on powiedział, że on jest w stanie zdobyć nam pozwolenie na budowę w ciągu 3 miesięcy. Tak, także jak na Włochy, to okazało się, że wcale nie tak długo. Dajcie znać w komentarzach, czy wy macie doświadczenia w budowaniu we Włoszech i czy faktycznie to jest możliwe w przeciągu 3 miesięcy. Ja podeszłam do tego z takim dużym dystansem i zobaczymy. 2 tygodnie temu mieliśmy spotkanie z panem Koparkowym, tak na niego mówimy, który też rozpocznie tutaj prace ziemne wokół naszego domu. A jak jesteśmy przy koparce, to akurat nie będzie tutaj pan od koparki wykonywał tylko prac ziemnych wokół tego naszego domku, ale właśnie też, ponieważ będziemy rozbudowywać ten domek i no, może się okazać, że będzie też bardzo duża walka z wilgocią. Być może się okaże, że będziemy musieli kuć w środku podłogę, żeby ją po prostu zaizolować. To postanowiliśmy, że na ten czas musimy postawić drugi domek, ale już z drewna. I w związku z tym
jeden z tarasów będzie musiał być właśnie wyrównany. No i ten pan od koparki właśnie ma nam wyrównać ten taras, wypoziomować, żebyśmy na jesień mogli przyjechać i postawić ten domek z drewna i przenieść się stąd do domku z drewna, żeby tutaj spokojnie, słuchajcie, mogły się odbywać jakiekolwiek prace budowlane, żebyśmy nie musieli kombinować, przenosić się z pomieszczenia do pomieszczenia, a i tak w planach mieliśmy postawienie, ja miałem w planach postawienie właśnie warsztatu tak naprawdę z drewna, więc po rozbudowie, po przebudowie tego naszego domku, tego obecnie, wówczas jak przeniesiemy się tu z powrotem, to ten domek drewniany będzie warsztatem. Na to się w ogóle nie mogę doczekać, jak tam bym do karki strugnicę postawił i toczył sobie i pracował, wiecie. Ale może zamiast tak mówić, gdzie to będzie, co to będzie, to chodź i pokażemy, co to jest za miejsce i jakie są nasze plany. No dobrze, to chodźcie, zabieramy was tam na to miejsce. I tak, tutaj w tym miejscu jest ulubiony taras Asi, bo ma piękny widok, zobaczcie, na to wzgórze Santo Stefano, no i morze. No pięknie, bo jest faktycznie zielono to Costa Verde i tak naprawdę jedyne miejsce, gdzie możemy postawić ten domek z drewna, bo będzie on gdzieś wielkości 5x7, 5x6, zobaczymy jeszcze jak pan od koparki przyjedzie i dotrze, czy wyrówna nam ten taras i ile metrów będziemy mogli postawić, ale tak jak plus minus mierzyłem, to będzie około 5x7, czyli około 35 metrów kwadratowych z tarasem. Sam domek będzie gdzieś 5x5 z łazienką, bo właśnie taki planujemy. I właśnie tu w tym miejscu, zobaczcie, tutaj w tym miejscu jest właśnie ten taras. I ma on gdzieś długość 8 metrów właśnie na 6, tylko zobaczcie, tutaj w tym miejscu jest 6 metrów 7 gdzieś dotąd, do tego drzewka. No niestety tego drzewka też się będziemy musieli pozbyć, więc pan od koparki będzie musiał przekopać i wyrównać tutaj na tą część, aż tutaj do tego miejsca na tarasie. Będzie musiał wyrównać ziemię, żebyśmy po prostu mieli tu wypoziomowane. No i tutaj jeszcze w tym miejscu właśnie na górze, zobaczcie, akurat bardzo mocno nam tutaj teraz zryły dziki, bo również tu występują. To będziemy musieli tutaj to wyrównać i postawić taką ścianę oporową już z gotowych, przygotowanych, prefabrykowanych takich kamiennych murków. No i tutaj właśnie w tym miejscu, gdzie ja stoję, będzie prawdopodobnie taras. No i z tego tarasu też zobaczcie, piękny, fajny widok na właśnie to wzgórze zielone, na morze. Tutaj oliwka też piękna, także myślę, że to miejsce też będzie piękne i spełni nasze oczekiwania. Będzie między takimi dwoma dużymi oliwkami. Nasz plan jest teraz po zbiorach w październiku przyciąć je. W związku z tym one będą trochę mniejsze, ale taka piękna oliwkowa brama będzie do naszego nowego drewnianego domku. Tak naprawdę to zobaczcie, będziemy mieli w sumie ten domek drewniany wśród oliwek, bo tutaj 2 oliwki, a tam na górze kolejne oliwki, także no taki domek z drewna w gaju oliwkowym, wszędzie wokoło oliwki, no pięknie. Jak sobie pomyślimy, że 5 lat temu o tym nawet byśmy nie pomyśleli, to jesteśmy bardzo szczęśliwi i zadowoleni z tego miejsca. A ponieważ ja jestem naprawdę wielką miłośniczką oliwek, to chciałam wam pokazać, jak na ten moment już wyglądają nasze małe oliweczki. Zapraszam was tutaj troszeczkę bliżej i zobaczcie, jak duże są już oliweczki. Ja jestem z nich bardzo dumna i naprawdę codziennie prawie rano przychodzę i sprawdzam, czy jest ich więcej, czy są większe. Także ja się już nie mogę doczekać na kolejne zbiory i też powiemy wam, że
W ostatnim czasie mieliśmy okazję być na kilku różnych działkach tutaj w okolicy i wygląda na to, że no jak to się mówi, szczęście początkującego. My wybraliśmy gaj oliwny na takiej wysokości nad poziomem morza, która jest idealna do uprawy oliwek, ponieważ już jakieś 100 metrów wyżej, kiedy są właśnie wiosenne deszcze, wiosenne chmury, mgły, to te oliwki tam są cały czas właśnie w wilgoci, mają o wiele późniejszy okres wegetacji i także o wiele mniej ich się zapyla i potem są owoce. Także wygląda na to, że mamy niezwykłe szczęście do tego, że nasza uprawa jest w takim, a nie innym miejscu. I mnie to cieszy. Mówiliśmy też, że mieliśmy spotkanie z panem, który jest tutaj rolnikiem, więc mieliśmy kolejne spotkanie, które oczywiście musiało być. Tak naprawdę chcieliśmy rozmawiać o robocie, ale wiecie, tu we Włoszech się nie da tylko o robocie. W związku z czym było to bardziej spotkanie towarzyskie, przy kawce, przy ciasteczkach. Okej. Mówiliśmy wam, że ziemia musi być przygotowana przed zbiorami, w związku z czym pan Sebastiano będzie nam tutaj glebogryzałką wszystkie te tarasy obrabiał po to, żeby ta trawa nie rosła, żeby było bezpiecznie, żeby w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia pożarowego tej trawy było jak najmniej. To potem także pomaga przy zbiorze oliwek, bo po prostu te chwasty i trawa nie rosną dookoła i łatwiej jest kłaść siatki. I wracamy do naszego domku. Co do pana Koparkowego, to głównym jego zadaniem przed naszym wyjazdem będzie przygotowanie miejsca pod postawienie cysterny na wodę, dlatego że tutaj w naszej okolicy naprawdę prawie chyba każde gospodarstwo takie rolne, mniejsze, większe, ma po prostu swój zbiornik na wodę. My taki też będziemy mieć i jakże miło nas zaskoczyło życie znowu, ponieważ siedzimy sobie tutaj któregoś pięknego poniedziałku, piliśmy kawę właśnie przed domkiem i słyszę, a tu jakiś kobiecy głos mówi: signora, halo. No więc wychodzę, a to nasza taka dalsza sąsiadka przyszła, ponieważ informowała tutaj wszystkich mieszkańców o tym, że w najbliższym czasie rozpocznie się proces uzgadniania projektu dociągnięcia wodociągów z miasta. Fajnie to nazwałaś. Rozpocznie się niebawem proces uzgadniania. Dobrze, że to dodałaś. Dokładnie i tak to właśnie wyglądało. Zaraz tutaj... Nie. Za chwilkę wam pokażemy tutaj kawałeczek ze spotkania, które odbyło się właśnie w zeszłym tygodniu w gminie i jakie były dyskusje właśnie na temat tak ważnego projektu jak takie woda bieżąca, czyli taki wodociąg z miasta. Dzisiaj jesteśmy w Motta da Fermo i idziemy do urzędu na spotkanie odnośnie przyłączenia wody. Jest to takie ogólne spotkanie, zobaczymy, co będzie tam opowiadane. I cała ekipa, Asia, Sara, Luka, no na operacji jest. No i Julio i Natalię, ich jeszcze nie znacie. Bardzo fajna para też kupili. Al servizio delle contrade di seguito identificate è ubicata lungo la fascia costiera. Premesso sempre, negli ultimi anni il Comune ha visto incrementare la propria dotazione idrica. Głośno, jest po włosku, wszyscy w podgrupkach się kłócą, ale jak to wszędzie bywa, kłócimy się o pieniążki, to znaczy kto ma wyłożyć te pieniążki na początku i jak potem z podłączeniami. Także jest wesoło, opóźnienie było tylko 45 minut. Non litighiamo!
No tutaj akurat jeśli chodzi o te ciepłe rejony, to plus jest taki, że nie trzeba tutaj nigdzie wkopywać tej wody w ziemię, po prostu ta woda z miasta płynie takimi dużymi rurami wzdłuż dróg, tak, jest doprowadzana. Natomiast mówię, rozpoczął się proces dyskusji o tym, aczkolwiek już tam gmina podjęła jakieś kroki dotyczące wyceny samego projektu. No w tym przypadku koszty mają ponieść mieszkańcy, a ostatecznie będzie to rozliczone w wodzie. Także jakby gmina zaciąga u nas pewien kredyt, u nas mieszkańców i potem się rozliczymy w wodzie, za którą przez 50 lat nie będziemy musieli płacić, czy jakoś tak. Wstępne szacunkowe wyceny, naprawdę bardzo wstępne i bardzo szacunkowe, wyniosły około 1500-700 euro na każdego mieszkańca, który chce się przyłączyć. Czy dużo? Kurde, na te trudne rejony tu na Sycylii, na wzgórza, uważam, że jest to rozsądna cena, bo też wielu z Was pytało nas, słuchajcie, o to, czy jesteśmy w stanie wykopać sobie studnię. No i tutaj właśnie odpowiadamy Wam tak, chociaż nie do końca, nie wiem, ale być może w jakiejś części działki byłaby taka możliwość, bo po pierwsze jesteśmy nad autostradą, więc nie wiadomo, czy można by było, a po drugie koszty wykopania takiej studni, słuchajcie, oscylują w granicach no od 10 do 25 000 euro. Koszty związane z wykopaniem studni no są rzędu właśnie 15-20 tysięcy, w zależności na jakiej głębokości znajdziecie, znaczy firma znajdzie wodę. Do tego dochodzą jeszcze koszty tak samo geologa, który musi stwierdzić, gdzie mogą być te żyły wodne. Inni jeszcze korzystają z różdżkarzy, którzy wskazują, gdzie ta woda jest. Także ponieważ my nie przewidujemy tutaj przebywania 12 miesięcy w roku, to stwierdziliśmy, że nam wystarczy taki zbiornik na wodę, a koszt dowozu wody, bo o tym możemy powiedzieć, to jest kwota 2000 litrów, to jest 50-60 euro. Słuchajcie, jak my przyjeżdżamy tutaj w sezonach dwumiesięcznych, my nie korzystamy z wody w toalecie. Mamy tą toaletę kompostującą, pamiętajcie, bo tak naprawdę najwięcej wody zużywa się właśnie przy spuszczaniu wody. Tak naprawdę na tym się najwięcej w domostwach wody traci. Myślę, nie? Ile wody jest w miastach marnowane na przetransportowanie kilka kilometrów pewnych historii. Wyobraźcie sobie. No ale no tak to jest, no tak to musi funkcjonować. W każdym bądź razie to 2000 litrów na prysznic, na mycie naczyń, to myślę, że jest w zupełności. Myślę, że tak. Dodatkowo na pewno będziemy jeszcze łapać wodę z deszczówki, tak jak do tej pory to robiliśmy, więc przetestujemy. Jak będzie za mało, to wtedy zdecydujemy się na powiększenie tych zbiorników. Być może przy budowie tarasu, który ma być z przodu, zdecydujemy się na taki zakopany zbiornik, bo to też nam doradzał geometra, więc... No właśnie, bo o tym nie mówiliśmy. Powiedz, Asiu, właśnie, że jakie jeszcze plany ziemne, bo mówiliśmy o budynkach. Tak, no oprócz tego, że będziemy musieli postawić ściankę taką oporową za domem, to naszym planem jest także wysunąć się tak za 2 metry do przodu, ponieważ ta przestrzeń tutaj z przodu domu jest taka ograniczona. W związku z tym będziemy stawiać taką ściankę oporową z przodu na na wysokości prawdopodobnie 3-4 metrów. No i w tym miejscu albo wypełnimy go ziemią tutaj z wykopów, no albo właśnie będziemy tam wstawiać jakieś zbiorniki, które docelowo mogą na przykład służyć właśnie do magazynowania wody. Lub szambo ekologiczne. Wiadomo, że byłoby pod nosem, więc mogłyby się jakieś zapachy tam wydobywać. Natomiast znamy też i słyszeliśmy o rozwiązaniach takich, że nawet jak jest gdzieś szambo blisko, to jak się tą rurę wyprowadzi dalej, to wtedy nie czuć, ale dajcie znać, kto z Was ma szambo ekologiczne. Czy jak daleko od domu, tarasu? Warto go postawić, wybudować, bo mamy jeszcze na to czas, żeby właśnie przemyśleć, gdzie, w którym miejscu. Tak, jeżeli ktoś z Was ma to szambo ekologiczne, to dajcie znać, czy faktycznie to wyprowadzanie rury załatwi temat, czy lepiej po prostu to szambo przesunąć. Okej, myślę, że jak zwykle się rozgadaliśmy, ale no trochę też nas nie było. Chcemy podzielić się z Wami naszymi planami, naszymi marzeniami na przyszłość. Mamy nadzieję, że na kolejny film nie będziecie czekać aż tak długo, że już będziemy w stanie przed
wyjazdem, powrotem do Polski podzielić się z Wami jakimiś pierwszymi tutaj pracami, także obserwujcie nas. Dajcie też znać, słuchajcie, bo zastanawialiśmy się Zasią ostatnio, jakie treści w ogóle tutaj związane z Sycylią Was interesują, bo zauważyliśmy, że treści związane gdzieś ze zwiedzaniem, z podróżowaniem, no nie do końca cieszą się takim dużym zainteresowaniem, natomiast mamy wrażenie, że właśnie filmy o budowie, rozbudowie, o zakupie cieszyły się największym Waszym zainteresowaniem, więc dajcie znać w ogóle w komentarzach pod tym filmem, jakie tematy by Was interesowały, lub napiszcie pytania, jakie Was interesują tematy, a my spróbujemy wtedy nagrać taki odcinek popularnie zwany na YouTubie Q&A, czyli Wasze pytania, nasze odpowiedzi, bo już kilkanaście pytań uzbierało się. Dużo z Was pisze do nas prywatnie, a nie ukrywamy, że no, odpisywanie prywatnie, gdzie coraz większe Wasze zainteresowanie jest tutaj zakupem działki na Sycylii, no wiąże się z tym, że no nie mamy po prostu fizycznie możliwości na odpisywanie i łatwiej nam będzie po prostu odpowiedzieć na te Wasze wszystkie pytania w filmie, żeby też ewentualnie inni widzowie skorzystali. Ja chciałabym tylko powiedzieć, że jeszcze jednym hasłem przewodnim życia na Sycylii to jest umiejętność czekania. I że z ostatnie prawie 2 miesiące bardzo dużo mieliśmy treningu w tym zakresie, natomiast to też jest tak, będąc na południu Europy, należy się do tego przyzwyczaić, nie walczyć z tym, należy tylko korzystać z tego czasu, który daje Ci właśnie ta kultura i z niego korzystać. Na miłe rozmowy, na kaweczkę. Na spotkania. Piano. Dokładnie. Dlatego jeszcze raz serdecznie Was przepraszamy za tak długi brak filmów, natomiast no, tutaj po prostu trzeba czekać, także aspetta. Podsumowując, słuchajcie, ten film i w ogóle ostatni ten miesiąc, który tutaj nam się wydarzył, to naprawdę człowiek dochodzi do wniosków, że takie spokojniejsze życie właśnie, gdzie jesteśmy bardziej cierpliwi, gdzie nie jesteśmy tak poddenerwowani, że musimy wszystko na już załatwić, powoduje, że zaczyna się żyć nam trochę lepiej, spokojniej, że się tak nie denerwujemy, że nie mamy takich dużych ciśnień wewnętrznych i o to nam też chodziło, przyjeżdżając tutaj. Natomiast słuchajcie, żeby nie było różowo i kolorowo, ja miałem tu bardzo jeden trudny tydzień, gdzie właśnie to wszystko musiałem przepracować, bo jestem właśnie takim człowiekiem, który lubi mieć wszystko poukładane i jest takim, który jak jest gdzieś praca do wykonania, to faktycznie ma te ciśnienia i tak naprawdę akurat ten aspekt Sycylii dotyczył jak najbardziej mnie i miałem taki tydzień do przepracowania. Dziękuję bardzo, Moniko i nasi przyjaciele za wsparcie mentalne, bo to jest najważniejsze właśnie i doszliśmy do wniosku po tym miesiącu, że nie budynki, wiecie, nie samochody, nie posiadanie, tylko właśnie relacje na dzisiejsze czasy, no zdecydowanie są najważniejsze. Zresztą na dzisiejsze zawsze były, są i będą najważniejsze moim zdaniem. To się zawsze okazuje, zawsze człowiek czym starszy, tym dochodzi właśnie do takich wniosków, także słuchajcie, my dalej staramy się spełniać swoje marzenia. Zapraszamy Was dalej do obserwowania. Myślę, że sezon jesienny będzie dużo ciekawszy. Teraz jeszcze mam nadzieję, że nagramy ten jeden film właśnie już z jakichś rozpoczęcia prac. Drugi ewentualnie jeszcze Q&A i to tyle, jeżeli będzie chodziło o sezon wiosenny sycylijski w tym roku, a później myślę, że już od września będzie dużo się działo. Rozbudowa domku drewnianego, sam będę go stawiał. No będzie dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Będziemy ten domek też jakoś wykańczać, podłączać wodę. Pokażemy Wam, jak sobie po prostu tutaj radzimy. Kolejne zbiory oliwek, tak. Także... I to nie tylko u nas na działce, ale już się zapowiada na 3 albo 4 działkach. Przygotowujemy się już do tego, już kupiliśmy siatki, będziemy inwestować właśnie w taki trzepak do oliwek elektryczny. Także no dużo ciekawych rzeczy będzie się działo. Kibicujcie nam, zobaczymy te prace ziemne, prace przy domku, ale nie mamy ciśnienia. Piano,
Jak już domek drewniany sobie ustawimy, będziemy mogli do niego przyjeżdżać i w nim tutaj sobie funkcjonować. A tutaj powolutku rozbudować, bo chcemy zrobić to dobrze. Kto wie, może za 5-10 lat będziemy chcieć się tu przeprowadzić. Nigdy nie wiadomo. Forse si, forse no. Dziękujemy Wam raz jeszcze za to, że byliście z nami, za Waszą cierpliwość. Tak jest. I widzimy się w kolejnym odcinku. Wolność i pokój. Arrivederci. Pa. I chcieliśmy Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, dla nas ważną, i podzielić się z Wami naszymi przemyśleniami. Może ktoś z Was skorzysta. Przyznamy Wam się szczerze, że też przez ten pierwszy miesiąc w kwietniu oglądaliśmy jeszcze kilka działek ze względu na to, że chcieliśmy upewnić się przed ostatecznymi decyzjami, czy ta działka i inwestowanie właśnie w ten kawałek ziemi będzie tym słusznym. I mieliśmy jedną działkę, gdzie był bardzo duży budynek z warsztatem, już wymurowana, w stanie surowym, do remontu, też w bardzo dobrej cenie, ale niestety okazało się, że sprawy spadkowe, jak tutaj we Włoszech, nie są wyprowadzone. No i też było bardzo duże pęknięcie na ścianie, prawie 2-centymetrowe. I w ostatecznym rozrachunku zdecydowaliśmy się na pozostanie tutaj na tej działce, bo tą działkę wybraliśmy serduchem ze względu na ten widok. A po drugie stwierdziliśmy, albo może po primo, że kusząca jest sprawa posiadania większego domku, ale stwierdziliśmy, że tak naprawdę nam już więcej do szczęścia nie potrzeba. Wystarczy nam tylko ta łazienka i sypialnia i salon z kuchnią i to wszystko dla naszej dwójki, no trójki, jak widzicie. Tak, Benio ma się dobrze, to dla tych wszystkich, którzy się tutaj martwią, jak sobie Benio radzi. Benio radzi sobie znakomicie. Zrelaksowany jest, poluje na myszki, jaszczurki nieustannie, zażywa codziennie popołudniową siestę, także jest mu bardzo dobrze, pełny brzuszek, szczęśliwy kotek. Tak. Także dla naszej trójki to, słuchajcie, wystarczy i ten minimalizm właśnie uważamy jest dzisiaj dobrym rozwiązaniem i dzięki temu pozwala nam to nie ciśnieniować się tak, żeby wracać teraz do Polski, tak jak już Wam wcześniej o tym wspominałem i pracować teraz ciężko, żeby mieć jak najwięcej. Nawet geometra się nas pytał, tak. Ponieważ wielkość naszej działki pozwala nam na wybudowanie 56 m2 powierzchni mieszkalnej. Tak. W związku z tym moglibyśmy ten obecny budynek rozbudować o kolejne 56 metrów. On się pyta, czemu tak mało? A my mówimy, bo tyle nam wystarczy. Dokładnie. Także tym chcieliśmy się jeszcze z Wami podzielić. Decyzja ostateczna zapadła. Też nie było łatwo, słuchajcie, nie będziemy, mówię, tutaj propagandą nas robić. Jesteśmy szczęśliwi w tym miejscu, w którym jesteśmy w życiu. Zresztą uważam, że po prostu jak człowiek wstaje codziennie rano, jest zdrowy i może funkcjonować, to chyba warto być po prostu w życiu szczęśliwym. A ja chciałam powiedzieć o jednej rzeczy. Ja się nią dzieliłam już na naszych relacjach, ale chciałam powiedzieć, że dzięki temu to tutaj kawalerowi, który lubi wstawać bardzo wcześnie rano, mam okazję podziwiać wszystkie wschody słońca na Sycylii. Codziennie. Dokładnie. Także staramy się, wiecie, cały czas pamiętać o tym, co dla nas w życiu ważne, czyli jeden dzień można przeżyć na dwa sposoby. Jeden dzień widząc cały czas pewne zagrożenia, przeciwności losu i jakieś niemiłe sytuacje, a ten sam dzień możemy wstać i z tych sytuacji żartować, podchodzić do nich z dystansem i cieszyć się z tego, że się wstało i że można żyć i funkcjonować. Taki jeszcze mały dla Was przekaz, także odmeldowujemy się.